Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Kontynuujemy cykl brygady Q-Sola. Ogromne podziękowania dla Bullseye Brigade oraz dla firmy Q-Sol za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. A dzisiaj recenzja sprzętu, którym gram na co dzień. Odkryłem go już jakiś czas temu, ale od kiedy go założyłem, to po prostu się go trzymam. Przed nami Q-Sol AK5. Widzieliśmy, jak opakowanie lotek Q-Sol AK5 wygląda z zewnątrz. Teraz pora zajrzeć do środka. A w środku bez ogromnych niespodzianek mamy 3 piórkoszafty AK5. Aktualnie te, które mam w pudełku, są w kształcie łezki, tak zwany teardrop. One są w ładnym, jaskrawym kolorze, tak więc dobrze będzie wszystko na nich widać. No jest to klasyczne piórko Q-Sola. Widzimy napis AK5 i jeśli chodzi o to, jakie są ich parametry, no to klasycznie jak to w piórkoszaftach Q-Solowych. Jeśli chodzi o naginanie szaftu, no jest to bardzo ciężkie zadanie, on niezbyt chce się naginać, jest bardzo sztywny. Jeżeli chodzi o piórka, no to tak jak to w Q-Solowym standardzie, naginają się one, dotykają się dwiema stronami, ale potem wracają do kąta 90 stopni. Giętkość piórek klasyczna, taka, aby przy ewentualnym kontakcie lotki z piórkiem to piórko mogło się delikatnie odgiąć i przepuścić lotkę lecącą w kierunku tarczy. Klasycznym również dla Q-Sola jest to wgłębienie między piórkiem a szaftem, teraz bardzo dobrze widoczne i jeżeli lotka leci w kierunku piórkoszaftu, to przelatuje, może przez to wgłębienie sobie przelecieć i wbić się normalnie w tarczę. Kolejną ciekawostką jest wzmocnienie na spodzie piórka. Sprawia ono, że piórko jest mocniejsze strukturalnie i jest dużo mniejsza szansa na to, że przy ewentualnym kontakcie coś mu się stanie i coś się rozbije. Wzmocnienie mamy również na samej górze piórka. Widać tutaj takie przetłoczenie. Także piórko chronione jest od dołu, chronione jest od góry i chronione jest od środka, a twardość szaftu pozwala na to, aby lotka stabilnie zachowywała się w locie. Więc jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie wizualno-dotykowe, to chyba wszystko. Pora przejść do sekcji rzutowej. A w sekcji rzutowej bez niespodzianek. 3 podejścia prezentujące wygląd piórkoszaftów w locie oraz wbitych w tarczę. W tym wypadku mamy jednak delikatną zmianę. Każde podejście wykonywane jest przy użyciu innego kształtu piórek. Pierwsza kolejka to piórka Big Wing, druga Teardrop, a trzecia Slim. Tak więc, niezależnie od Waszych preferencji, wybór jest na tyle duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Piórkoszafty Q-Sol AK5 są dostępne wyłącznie w sklepie balticdarts.pl. Jeżeli chodzi o dane techniczne, mamy przed sobą piórkoszaft Q-Sol Rost AK5. Kształt Teardrop. Długość szaftu przy długości medium 28 mm, a długość całego systemu wynosi tutaj 75 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak piórkoszafty Q-Sol AK5 wypadają w starciu z Okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, prostota budowy. Jest to jedna bryła, piórko połączone z szaftem, bardzo sztywny szaft, piórko dosyć giętkie, aby przy ewentualnym kontakcie lotki z piórkiem móc sobie uciec. Mamy pewność, że nam się to nie połamie, nigdzie nie zniszczy i prostota tej budowy zapewnia również prostotę montażu. Wyciągamy piórkoszafty z pudełka, wkręcamy je na barel i możemy zaczynać zabawę. Drugim plusem mnogość kształtów i rozmiarów. Q-Sol w modelu AK5 zapewnia mnogość długości, mnogość kształtów i mnogość rozwiązań, które pozwolą Wam sprawdzić to, co Wam pasuje, bez konieczności zmieniania modelu piórek. Następnym plusem jest cena. Jak na piórkoszafty będące jedną bryłą, mające tak wysoką jakość i pozwalającą sprawdzić tyle różnorakich opcji, cena jest wręcz okazyjna. Naprawdę niska cena tych piórkoszaftów pozwala zakupić sobie kilka różnych kształtów w celach testowych, aby dowiedzieć się, czego naprawdę nam potrzeba. Jeżeli chodzi o minusy, brak. Gdybym zauważył jakieś rażące minusy, jakieś rażące błędy tych piórkoszaftów, to nie grałbym nimi. A są to piórkoszafty, jest to model, którego używam na co dzień. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Bullseye Brigade oraz dla firmy Q-Sol za udostępnienie mi sprzętu do recenzji, a z mojej strony to chyba wszystko. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do pozostałych moich materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.